I jest ogień. Jednym z kluczowych zagadnień jest celność. W dużej mierze zależy od prostego drzewca. Nie jest najgorsze, ale kiedy spojrzymy w ten sposób, widać, że jest poskręcane. Trzeba więc trochę je rozgrzać nad ogniem, a potem naprostować tam, gdzie jest skrzywione. Oczywiście nie dzieje się to natychmiast. Kiedy jest już proste, trzeba je wysuszyć. Potem jeszcze ociosać i wyszlifować piaskiem. Żmudna, ale potrzebna praca. Teraz mam już pojęcie o umiejętnościach naszych przodków. Las nie tylko ich karmił, ale i wszystko im zapewniał. Ta roślina to jaskółcze ziele. Z badań archeologicznych wiemy, że służyło za pożywienie. Niełatwo to wykopać. Zjada się tylko korzenie. Są niewielkie, ale szybko się je zbiera, więc jest co jeść. Chris trochę się zmęczył, więc może przekąsi coś z epoki kamienia łupanego. Teraz trzeba to tylko piec przez kilka minut. Powinno wystarczyć. Piekłem je przez kilka minut w popiele. Dzięki temu nie spaliły się. Trzeba je upiec, ponieważ surowe są trujące. Kiedy są upieczone, łatwo się obierają. Zjada się biały środek. Miękkie i słodkie. W smaku podobne do słodkiego ziemniaka. Chris, częstuj się. Piaskowiec, kawałek skóry i można docierać strzały. Co ty na to? Gładkie. To samo możemy zrobić z łukiem. Tak myślałem. Spróbuję. Teraz zajmę się grotem. Najpierw muszę rozetrzeć odrobinę węgla drzewnego. Najlepiej na drobny pył. To żywica, którą wcześniej zebrałem. Przysuwam ją do ognia. Już zaczyna się topić. Teraz zacznę ją mieszać z węglem. Węgiel działa tu jak utwardzacz. Bez niego żywica jest krucha. Szybko zastyga. Tylko przyczepiłem grot. Teraz muszę jeszcze porządnie go tu umocować. Nasi przodkowie używali do tego różnych włókien. Z badań archeologicznych wiemy, że na pewno używali tego. To włókno pokrzywy. Ja też go użyję. Grot gotów. Teraz kolej na lotki.
To ścięgna jelenia. Muszę je zmiękczyć i wykorzystam do zamocowania lotek. By otrzymać drobne włókna, muszę rozbić ścięgna. Włókna ścięgien zawierają naturalny klej. W Afryce widziałem członków plemienia, którzy przeżuwali owoce pewnej rośliny i wykorzystywali tę pulpę jako klej. W Anglii w podobny sposób wykorzystywano cebulki dzwonka. Są trujące, więc nie radzę tego robić. Przeżuję kilka z nich i sprawdzę, czy rzeczywiście są jak klej. Zupełnie jak to, co widziałem w Afryce. Jestem zaskoczony. Kleimy. Rozprowadzam klej. Przyciskam. I przywiązuję ścięgnem. Żmudna praca. Teraz potrzebny jest łuk. Jest trochę zbyt sztywny w środkowej części. To newralgiczny moment. Ktoś opisał kiedyś łuk jako prawie połamany kij. Ważne jest to jedno słowo – prawie. Ramię łuku musi się równomiernie uginać po obu stronach. Jeśli tak nie jest, siła nierówno się rozłoży i łuk może się złamać. Martwi mnie to, że łuk mocno się wygina, a w drewnie nie ma żywicy. Łuk może się złamać, tak jak ten z muzeum. Obaj od początku wiedzieliśmy, że to tylko eksperyment. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Może łuk nie złamie się od razu. Trzymamy kciuki. A cel? Ta kępa paproci. Nieźle, w miarę prosto. Naprawdę jestem pod wrażeniem. To wrzosowisko Shapwick w Somerset. Ashcott, gdzie znaleziono taki łuk, jest po drugiej stronie bagien. To jedno z najlepiej zachowanych naturalnych środowisk w Brytanii. Mnóstwo tu tużyc, traw i paproci. Właśnie w takim środowisku polowali nasi przodkowie, wykorzystując ten łuk. Polowanie z łukiem jest zabronione, ale my polujemy na sucho. Najlepiej zaczaić się na zwierzęta, które przychodzą do wodopoju. Polowano na dzikie konie, dziki, perkozy i inne ptactwo wodne. Jednak najchętniej na jelenie. Poza lasem łatwo było zastawić na nie pułapkę. Myśliwi wypływali także kajakami. Mając kajaki i łodzie obciągnięte skórami, nasi przodkowie mogli się szybko przemieszczać wzdłuż całego wybrzeża.